Dzień dobry internecie. W tym odcinku powiem Wam o modelu z rosyjskimi klientami, o targu rybnym, o plaży w Estonii i o odprawie promowej. Zapraszam. Dzisiejsza trasa z Rygi do Talina, po drodze zamek w Sygunie wzdłuż Zatoki Peryskiej. Riga. Taki motorik w Rydze. Z zewnątrz nic ciekawego. Wygląda to jak szkoła. A w środku całkiem spoko. Najbardziej co się bałem, żeby motocykla nie podpierdolili. To taka okolica trochę szemrana, bym powiedział. No, będziemy trochę Rygę podwiedzać. Lusterka też by się przydały. O, no tutaj takie zabezpieczenie, że jak się oddalam od motocykla, to żeby mi motocykl nie bagażu nie podpierdzieli, bo kufry to tam ok. No ale torby... O, tak to wygląda. Trupka ten całkiem spoko. Jeszcze od spodu powinno być zrobione, ale... dopracujemy metodę. Dzisiaj bez podpinek. Mamy 23 stopnie prosił. Jeszcze powiem parę słów o tym motelu, co nocowałem. Bo to, że to jakieś tam obrzeża Rygi to jedno, ale jedno co było ciekawe w tym motelu, że większość klientów to Rosjanie. I tam Ukraińców nie widziałem, trochę rozróżniam język ukraiński versus rosyjski. No jak później z panią pogadałem na recepcji, no to się okazało, że jest bardzo dużo Rosjan na Łotwie. A tak naprawdę 25% populacji całej Łotwy to Rosjanie, co mnie trochę zaskoczyło, szczerze mówiąc. Myślałem, że tego mniej trochę. No ale no, dosyć duży udział, bym powiedział. No ciekawie. Natomiast teraz jadąc po Rydze, mam parę miejsc do zwiedzenia. Ogólnie na tej mojej wyprawie sobie postanowiłem tak, że chcę zwiedzić wszystkie stolice tych 9 krajów, które odwiedzę przez te tam prawie 3 tygodnie. No i w każdej stolicy mniej więcej sobie jakieś 3 miejscówki upatrzyłem, które tam powiedzmy są warte zwiedzenia, żeby dużo czasu nie tracić. Wiadomo, podróż motocyklowa, no trochę turystyki też. No i jeden z takich punktów, który tutaj najczęściej ludzie wymieniali, to jest targ w centrum miasta. I do tego targu się właśnie udaje. Za chwilę zobaczycie, jak to wygląda. Bo naprawdę jest to trochę takie inny targ niż wszystkie, które miałem w życiu do czynienia. Przede wszystkim zrobił na mnie wrażenie i z tym się też chciałem Wami podzielić. Targowisko centralne. Jakiś dworzec. Idę zobaczyć na chwilę, co tam mają. No i tak to mniej więcej wygląda. Czyli przy wejściu mamy kilka takich tak zwanych food courtów, czyli są jakieś takie mini knajpki, gdzie sobie można
coś zamówić do jedzenia. Kuchnia naprawdę szeroka, każdy znajdzie coś dla siebie, myślę. Ceny w miarę umiarkowane, nie było tam jakieś super drogo. Natomiast jedno zaznaczam, że w większości tych punktów no nie można płacić kartą. Tutaj jesteśmy skazani na gotówkę i właściwie ja, gdzie jestem człowiekiem bardziej kartowym, masz 20 euro w kieszeni, no i tak naprawdę nie za bardzo chciałem wydawać. Powiedzmy, że było to na teletę po drodze, gdzieś trzeba było płacić. Więc za bardzo tutaj żadnych zakupów nie dokonywałem, aczkolwiek mnie kusiły te ryby wędzone, które tam za chwilę gdzieś pokażę. Bo naprawdę wyglądało to smakowicie, ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że wszystko jest tak ładnie poukładane, mimo że jakiś tam bazar, targowisko, no to trzyma tam jakąś formę. O, tutaj widzimy, że jakiś sklep spożywczy przy okazji, gdzie można też sobie tam zrobić zakupy, ale wygląda to naprawdę godnie. Trochę to przypomina takie targi poznańskie, gdzie są boksy, albo jakieś takie różne targi na Expo w Warszawie. Jest to dosyć fajnie zorganizowane. Można też sobie negocjować ceny, jak się okazuje. A co ciekawe, przy niektórych stoiskach nie ma cen, tylko pani mówi, co ile kosztuje, a ceny są oczywiście w euro. I tutaj przy tych rybnych rzeczach, mówię, przeważnie jest tak, że no, śmierdzi tą rybą, a nie mówię, że śmierdzi, tylko pachnie. No wiadomo, każdy lubi różne rzeczy, ale naprawdę tyle lodu, co tam było wyłożone pod tymi rybami, niwelowało ten taki, powiedzmy, porczywy zapach i pachniało to godnie, że chciało się kupować. No, znajdziecie wszystko, tak naprawdę duże też zestawy kawiorowe, no, trochę taniej niż w Polsce można to było dostać, tym bardziej żałowałem, że nic nie mogłem tam kupić tą kartą, ale wygląda to naprawdę świetnie. I z tej obsługi, jak patrzyłem, panie bardzo miłe, doradzały, tak jak patrzyłem na tych Łotyszy, co kupowali, coś tam sobie negocjowali. Trochę śmiechu, tak mi przypomina takie lata 90. w Polsce, co były więcej na targowiskach. No teraz jest tego coraz mniej, ale fajny, naprawdę fajny klimat. Jak będziecie w Rydze, to polecam zwiedzić tę miejscówkę, bo fajnie to wygląda. Jak widzicie, fajnie jest to ułożone. No, jak ktoś lubi takie klimaty targowe, no to miejscówka obowiązkowa do odwiedzenia. There was a time when I was so broken hearted. Love wasn't much of a friend of mine. The tables have turned, yeah, calls me in them ways that parted. That kind of love was the killing kind. So listen. All I want is someone I can't resist. I know all I need to know by the way that I got kissed. I was crying when I met you. Now I'm trying to forget you. Love is sweet misery. I was crying.
wcześniej. 3 rzeczy, które chciałem zobaczyć w Rydze, zobaczyłem. No i powoli próbuję się wydostać z miasta, bo tutaj pierwszy raz mnie zawiodła nawigacja, gdzie po prostu zwariowała i trochę krążyłem w kółko w pewnym momencie. Trzeba się było zatrzymać, troszkę wyłączyć oczywiście i zaskoczyła. Tutaj taka jedna mała uwaga, albo tak naprawdę tip na podróż z Google Mapsem, że przed każdą podróżą zgrywam mapy offline na kartę SD. W momencie, kiedy na przykład nie ma internetu, są jakieś zaburzenia, to ten GPS przeważnie działa, więc po prostu jak nie ma netu, nie ma odświeżenia, to ładuje się mapa offline i bez problemu prowadzi tą nawigację. Jest to bardzo przydatne, jak jesteście właśnie za granicą w kilku krajach, nie wszędzie, powiedzmy, jest to Unia Europejska, nie wszędzie te połączenia są też tanie. No to jest takie know-how, jak to można obejść, macie cały czas GPS-a, zgraną mapę wcześniej, po problemie. No ja już się udaję w kierunku Estonii, bo w trakcie zjechania do Estonii zahaczę o jedną fajną plażę. Całkiem ciekawa, to będzie dodatkowy komentarz, ale naprawdę też wygląda to super i polecam. Jesteśmy już w Estonii i idziemy sobie nad Bałtyckie Morze od strony wschodniej. Zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Tutaj pewnie będzie cieplejsza woda, znajdziecie. O, tutaj cieplejsza. Jakieś foczki się opalają. Pięknie. Zero ludzi. Nawet ciepło. Patrzcie, karawanu nie ma. To jest ciekawe. Zero ludzi. Ja na dwa takiego. Nawala na tych ludzi przejślicie. Zdejmę buty, czy to? O. Retex. Coś pięknego. Zobaczcie, to woda nawet czystsza niż u nas. Fajnie, krótko. Dobra. Idziemy dalej. Tego dnia po zjedzeniu śniadania od razu udaję się na terminal i nagrywam tą część tylko z jednego powodu, bo jak ja planowałem sobie często trasy na tych wszystkich filmach na YouTubie, brakowało mi tego, żeby zobaczyć, jak na ten terminal się wjeżdża, bo nigdy nie płynąłem promem, przynajmniej nie z motocyklem, nie z samochodem, jakoś tak się uchowałem przez tyle lat. No i jest tam parę terminali, bo to jest bardzo rozbudowany port, no i się bałem, że się po prostu pogubię, więc pojechałem 1,5 godziny wcześniej. Na szczęście wyjeżdżając spod hotelu natrafiłem na ciężarówkę z polskimi blachami, więc mówię, dobra, to jadę za swojakiem, nie będzie problemu, no i było fajnie, na szczęście czytałem znaki, bo tutaj się okazało właśnie na rondzie, że on musiał jechać prosto na cargo, a ja po prostu na osobówki.
i tam nie ma znaku motocykle czy coś, tylko jedziemy razem z osobówkami. Tutaj film przyspieszam, bo jest to naprawdę bardzo duży odcinek, gdzie po drodze można zwątpić, czy się jedzie dobrze, czy nie, czy trzeba będzie za chwilę zawrócić, czy jakieś zakazy się połamie i tak dalej. Ale tak po chwili zakumałem, że to raczej jest taka kolejka do rozładowania ogona, więc jedziemy dalej, zakręcamy sobie i ustawiamy się do bramek. No, w tych bramkach jest szybka odprawa, tak jak zobaczycie, to trwało dosłownie nawet nie minutę. Sprawdzenie dokumentów, sprawdzenie biletu i tyle w temacie. Hello? I podjeżdżając na to stanowisko promowe, gdzie jest duża kolejka samochodów, i normalnie tak jak w korku stoimy i przyciskamy się pomiędzy samochodami, jedziemy na sam początek, no to tutaj od razu mówię, nie róbcie tego, bo nie ma to po prostu najzwyczajniej w świecie sensu, bo raz, że możecie spotkać się z konsekwencjami, że was tam opierdzielą na początku, gdzie się wciskać i tak dalej, a druga sprawa, zobaczcie tutaj, że tak naprawdę samochody idą inną kolejką i na końcu i tak ci każą zjechać na prawo i motocykle wszystkie będą pierwsze, także tu się wszystkie motocykle ustawiają i wjeżdżają na prom jako pierwsze, więc naprawdę nie ma sensu się tam przepychać i jakieś konflikty robić. No, to czekamy na prom do Helsinek.